Hola, buenos dias. Witajcie drodzy widzowie w nowej podróży. Obraliśmy nowy kierunek. Tym razem udaliśmy się do Hiszpanii, do słonecznej Andaluzji. Jesteśmy w stolicy tego regionu. Jak widać napis za mną, jesteśmy w Sewilli. Sewilla, jedno z ważniejszych i ciekawszych miast Hiszpanii, leżące na południu kraju nad rzeką Guadalquivir. Jest stolicą słonecznej Andaluzji, co sprawia, że wielu postrzega ją jako miejsce wyjątkowe i warte zobaczenia. Z pewnością mnogość zabytków, piękna architektura, liczne parki i ogrody oraz pałace. Walorem są również urokliwe uliczki z licznymi knajpami, w których królują tapas oraz sangria. Być może jest to oszałamiający zapach kwitnących pomarańczowych drzewek, które rosną tutaj na każdym kroku, oraz tradycja i kultura w postaci flamenco i wzbudzająca wiele kontrowersji corrida. To wszystko zobaczymy w tym filmie, a na koniec proponuję coś dla miłośników podwodnego świata. Na początek zobaczymy monumentalną, największą na świecie gotycką świątynię, katedrę Najświętszej Marii Panny. Do jej wnętrz prowadzi 9 bogato zdobionych portali. Budowa obiektu trwała blisko 100 lat, a budowniczym przyświecała myśl, by wznieść świątynię tak wielką, że ci, którzy ją zobaczą ukończoną, uznają ich za szaleńców. By przeistoczyć tę myśl w rzeczywistość, wykorzystano bogactwa zdobyte w czasie wielkich odkryć geograficznych, a wzniesiono ją w miejscu dawnego głównego meczetu miasta. W 1506 roku zakończono budowę katedry, jednak prace wykończeniowe zajęły budowniczym niemal 4 stulecia. Wejście do zwiedzania katedry znajduje się od strony placu Virgen de los Reyes z pałacem arcybiskupim oraz piękną fontanną Fuente de la Farola. Bilety wstępu warto kupić przez internet i to z wyprzedzeniem, bo chętnych do zwiedzania jest naprawdę bardzo dużo. Wnętrze katedry składa się z 5 naw i robi wrażenie swoim ogromem, które potęgują wysokie filary podpierające łukowe sklepienie. W bocznych częściach znajdują się kaplice. Natomiast prezbiterium zajmuje środkową część nawy głównej. 117 stali wykonano z dębu i jodły w stylu łączącym gotyk, mudéjar i plateresco. Wydzielono również miejsce dla chóru, nad którym wznoszą się bogato zdobione organy. W Capella Mayor znajduje się ołtarz główny, największy w Hiszpanii, którego wysokość wynosi prawie 30 metrów. Złożony jest z około 1000 figur. W centralnej części przedstawiono sceny z życia Jezusa i Maryi. Na skrzydłach bocznych sceny z biblijnej historii stworzenia świata. Do ozdobienia ołtarza wykorzystano 3 tony złota. Ciekawym eksponatem jest 4-metrowa monstrancja procesyjna z XVI wieku. Zgromadzono tutaj również wiele dzieł sztuki najznamienitszych artystów. W katedrze znajduje się grobowiec Krzysztofa Kolumba. Jego trumnę podtrzymują 4 postacie uosabiające 4 wielkie królestwa. W XX wieku przeprowadzono badania DNA, które potwierdziły, że szczątki faktycznie należały do słynnego żeglarza-odkrywcy. Warto zobaczyć również salę kapitularną, która jest pierwszym pomieszczeniem eliptycznym z epoki renesansu w Europie. Sklepienie jest bogato zdobione kasetonami i płaskorzeźbami. Z katedry udajemy się na dziedziniec Patio de los Aranjas. Jest to dawny dziedziniec meczetu, na którym dokonywano ablucji przed wejściem do świątyni. Wśród pomarańczowych drzew podziwiamy również kunsztowne zdobienia katedry oraz szczyt dzwonnicy Giralda, którą widać z różnych punktów miasta i nic w tym dziwnego, gdyż mierzy ona ponad 100 metrów. Zbudowana w XII wieku jako minaret wielkiego meczetu,
Po rekonkwiście dobudowano renesansową górną część, a na szczycie umieszczono 4-metrową figurę kobiety z palmą i półokrągłym sztandarem w rękach. Charakterystycznym dla tej wieży jest brak schodów. Wchodzi się po 35 łagodnych pochylniach, którymi w czasach arabskich na szczyt minaretu wjeżdżano konno. Z platformy widokowej rozciąga się piękna panorama na całe miasto. A na najwyższej kondygnacji znajdują się 24 dzwony. W bezpośrednim sąsiedztwie katedry znajduje się kolejny słynny i niezwykły zabytek, który, nie ukrywam, chciałam zobaczyć najbardziej. Niestety na 2 tygodnie przed naszym wylotem do Sewilli bilety do słynnego pałacu Alcazar były już wyprzedane. Kilkudniowe podchody do kasy biletowej zawsze kończyły się tak samo. Ogromna kolejka na dziedzińcu i informacja: biletów nie starczy dla wszystkich. No cóż, pamiętajcie zatem przy planowaniu podróży do Sewilli o zarezerwowaniu biletów do najważniejszych zabytków. A dla nas jest to pretekst, by przylecieć tutaj ponownie. A tymczasem obeszliśmy Alcazar, ale poza jego murami, zazdroszcząc szczęśliwym posiadaczom biletów, którzy już czekali w kolejce do wejścia. W pobliżu pałacu można zobaczyć dawną dzielnicę żydowską Santa Cruz z labiryntem wąskich uliczek, ukwieconych dziedzińców, placów i parków. Wzdłuż murów Alcazaru ciągną się ogrody, nazwane na cześć Cataliny de Ribeira. W oddali widzimy pomnik Krzysztofa Kolumba składający się z 2 wysokich kolumn podtrzymujących lwa świętego Marka i karawelę z brązu. W parku można również zobaczyć oraz usłyszeć ogniste flamenco. Czerwona elewacja drugiego co do wielkości kościoła del Divino Salvador nie zapowiada tego, co zobaczymy w środku. A jest to przepych w pełnej krasie. Uwagę zwróćmy przede wszystkim na bogato zdobione feretrony, biorące udział w procesjach z okazji Wielkiego Tygodnia. Poza tym znajdziemy tu liczne dzieła sztuki sakralnej, bogato zdobione ołtarze oraz barokowe XVIII-wieczne organy. Kościół Bożego Zbawiciela został zaprojektowany przez Leonardo de Figueroę w XVII wieku, zajmując miejsce dawnego meczetu. Przy kościele znajduje się również dziedziniec z fontanną oraz bogato zdobiona kaplica. Udostępnione do zwiedzania są również podziemia świątyni. Ponownie przenosimy się w okolice sewilskiej katedry. Odwiedzimy ciekawy obiekt – Główne Archiwum Indii. Przed głównym wejściem umieszczono fontannę i 4 cokoły z lwami, a w wysokich palmach dokazują papugi. Archiwum mieści się w zabytkowym budynku dawnej giełdy kupieckiej. Zbiory obejmują 80 milionów stron dokumentów, w tym dzienniki Krzysztofa Kolumba, mapy, plany oraz korespondencję konkwistadorów. Na piętro prowadzi monumentalna marmurowa klatka schodowa. Przestronna sala na piętrze prezentuje m.in. portrety i popiersia ważnych osób w historii Hiszpanii. Dalej zagłębiamy się w szpalery regałów wypełnionych dokumentami. Archiwum przechowuje ich ponad
9 km bieżących. To ponad 43 000 jednostek archiwalnych. Dzięki wystawie mogliśmy także zobaczyć, jak zmieniały się przedmioty i warunki potrzebne przy sporządzaniu i badaniu różnych dokumentów na przestrzeni wieków. Archiwum w Sewilli wciąż jest największym zbiorem dokumentów o hiszpańskiej aktywności w Ameryce i na Filipinach. Zaledwie kilka kroków od archiwum zajmuje dotarcie do placu Puerta de Jerez. Jest to piękna przestrzeń do spaceru i odpoczynku. Można podziwiać uliczne występy tancerzy flamenco na tle fontanny de Hispalis. Przechodząc przez piękny park, dotrzemy do Palacio de San Telmo. XVIII-wieczny barokowy pałac z 4 narożnymi wieżami i bogato ozdobionym portalem, uznawany za jeden z najwspanialszych przykładów andaluzyjskiej architektury barokowej. Obecnie pełni funkcję siedziby prezydencji rządu regionalnego Andaluzji. Plac Hiszpański to prawie 46 000 m2 powierzchni, z fontanną w centralnej części, zbudowany w ramach wystawy iberoamerykańskiej w 1929 roku. Jego trzon stanowi półkolisty budynek, zaprojektowany przez Anibala Gonzaleza, w którego architekturze widoczne są nawiązania do stylu mudéjar oraz hiszpańskiego renesansu. Mieszczą się w nim obecnie biura lokalnych władz oraz Muzeum Wojskowości. Atrakcją placu jest kanał wodny, po którym można pływać wypożyczoną łódką. Nad kanałem poprowadzono 4 mostki symbolizujące 4 dawne królestwa Hiszpanii. Wzdłuż fasady głównego budynku umieszczono 48 ławek ozdobionych płytkami azulejos reprezentujących poszczególne prowincje Hiszpanii. Przedstawiają one mapy i ważne sceny historyczne. Spektakularną architekturę tego miejsca wykorzystano w słynnych filmach, m.in. Lawrence z Arabii oraz Gwiezdne Wojny – Atak Klonów. Z balkonu umieszczonego w środkowej części galerii podziwiamy widok z góry na rozległą przestrzeń placu. Bezpośrednio do Placu Hiszpańskiego przylega park Marii Luizy, zielona oaza w centrum Sewilli. Jest to idealne miejsce do spacerów i odpoczynku od zgiełku miasta, wśród pokaźnych drzew, napawając się zapachem kwitnących drzew pomarańczy oraz śpiewem ptaków. Spacerując alejkami spotykamy liczne zbiorniki wodne z fontannami, mostkami oraz romantyczne altanki i inne budowle oraz monumenty. W Sewilli rozgrywa się akcja wielu słynnych dzieł operowych, m.in. Carmen Georgesa Bizeta, w której tytułowa bohaterka pracowała w fabryce cygar, mieszczącej się właśnie w budynku, do którego zmierzamy. Otoczony fosą piękny budynek, który jest jednym z najwspanialszych przykładów architektury przemysłowej XVIII wieku w Europie. Była to pierwsza fabryka na naszym kontynencie produkująca wyroby tytoniowe. Obecnie w jego części mieści się główna siedziba Uniwersytetu w Sewilli. Przenosimy się nad brzeg Guadalquivir, gdzie znajduje się Torre del Oro, Złota Wieża. Została zbudowana przez muzułmanów w XIII wieku.
Ma kształt dwunastokąta i 36 metrów wysokości i około 18 metrów szerokości. A skąd nazwa? Pierwotnie miała być pokryta płytkami w kolorze złota. Pełniła niegdyś funkcję obronną. Była również latarnią morską. Obecnie ze szczytu wieży można podziwiać widoki na miasto i rzekę. A wewnątrz mieści się Muzeum Marynarki Wojennej, gromadzące modele statków, mapy, urządzenia nawigacyjne i dawne dokumenty. Za wstęp płaci się tylko kartą, deklarując dowolną wybraną przez siebie kwotę. Wzdłuż rzeki ciągną się zagospodarowane bulwary z pieszymi ścieżkami i drogami dla rowerzystów. Zatem jest to świetne miejsce do spacerów i uprawiania sportów lub po prostu odpoczynku nad rzeką. Zmierzamy w kierunku mostu Triana, który zaprowadzi nas do dzielnicy o tej samej nazwie. Na początek zajrzymy do Mercato de Triana, mieszczącego się w historycznym budynku z Muzeum Inkwizycji w podziemiach. A w przestrzeni targowej znajdziemy mnóstwo produktów, począwszy od tradycyjnej szynki, po ryby i owoce morza. Pomimo iż Sevilla leży nad rzeką, to do oceanu jest tutaj blisko. Jest tutaj również mały teatr flamenco. Dzielnica Tirana uznawana jest za kolebkę sewijskiego flamenco i tradycyjnej andaluzyjskiej ceramiki. Historycznie była odrębnym ośrodkiem zamieszkiwanym przez żeglarzy, garncarzy i artystów. Zatem jest uznawana za jedną z najbardziej autentycznych i klimatycznych dzielnic Sewilli. Znajdziemy tu uliczki z kolorowymi kamienicami, a przy głównej alei wysadzanej drzewami pomarańczowymi bary tapas i kawiarnie. Przy ulicy nad brzegiem rzeki przysiądziemy na chwilę w jednym z barów przy kieliszeczku sangrii, delektując się widokiem na leniwie płynące wody Guadalquiviru. Czas przejść do tematu, który wzbudza wiele emocji i kontrowersji, czyli corrida, która, co by nie mówić, jest częścią historii Hiszpanii. Zobaczmy, jak wygląda najstarsza w Hiszpanii arena Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballera de Sevilla. Wewnątrz znajduje się Muzeum Corridy, eksponujące kolekcję kostiumów torreadorów, portrety oraz afisze. Dwa tygodnie po Wielkanocy w ramach Feria de Abril odbywa się festiwal walk byków. Właśnie trwają przygotowania areny, bo do Feria de Abril zostało niewiele czasu. W 1749 roku rozpoczęto budowę okrągłej, a właściwie lekko owalnej areny w miejscu wcześniejszej prostokątnej. W 1914 i w 1915 odnowiono główne trybuny pod kierownictwem głównego architekta Anibala Gonzaleza. Tutejsza arena walk byków może pomieścić około 12 000 widzów. Sevilla to światowa stolica flamenco. Pokazy tego charakterystycznego, zwłaszcza w Andaluzji, tańca, któremu towarzyszy śpiew i muzyka gitarowa, możemy zobaczyć na ulicach lub w kameralnych lokalach z muzyką na żywo. Tancerze i tancerki często wykorzystują do pokazów chusty, kastaniety czy wachlarze. Jesteśmy w pracowni Sylwii, która zajmuje się ręcznym tworzeniem wachlarzy. W sklepach lub wypożyczalniach możemy wybierać stroje i inne akcesoria oraz pamiątki związane z flamenco.
Jest wiele miejsc, w których są organizowane spektakle taneczne. My wybraliśmy Casa de la Memoria, historyczne tablao z XV wieku znane z bardzo autentycznych kameralnych występów bez użycia mikrofonów. Samego spektaklu nie można oczywiście nagrywać, ale pod koniec artyści zaprezentowali specjalny pokaz z możliwością nagrania pamiątkowego filmu. Popatrzmy na ten pełen pasji ognisty taniec oraz zwróćmy uwagę na towarzyszących artystów, muzyków. Kolejnym i to bardzo smacznym symbolem stolicy Andaluzji są pomarańcze. Piękne drzewka spotkamy tutaj przy każdej uliczce czy placu. Nasza wizyta w Sewilli odbywała się w marcu, na który przypada okres kwitnienia, więc całe miasto skąpane było w obłędnym aromacie pomarańczowych kwiatów. Motyw pomarańczy przewija się również w ceramice, pamiątkach i kosmetykach. Teraz proponuję krótki spacer klimatycznymi uliczkami i placykami dzielnicy Santa Cruz. Trzeba przyznać, że architektura tutejszych budynków jest po prostu niesamowita i na każdym kroku znajdzie się coś ciekawego. Znajdziemy tutaj również wiele knajpek serwujących wino i przepyszne kolorowe tapas. Jakie środki transportu ułatwiające zwiedzanie mamy do dyspozycji w Sewilli? Możemy poruszać się wypożyczoną bryczką, autobusem miejskim, elektrycznym tramwajem dojeżdżającym pod samą katedrę oraz linia metra. Popularną opcją jest również wypożyczenie roweru, tym bardziej, że miasto jest bardzo przyjazne rowerzystom i oferuje dziesiątki kilometrów ścieżek rowerowych. Te starsze pomalowane są na zielono. Te najnowsze mają małe metalowe oznaczenia, więc trzeba uważać, by nie przekroczyć strefy przeznaczonej dla pieszych. My mieszkaliśmy przy Mendoza Ríos 35. Do centrum Starego Miasta mieliśmy jakieś 20 minut i zawsze chodziliśmy na pieszo. Po drodze wstępowaliśmy na śniadanie, zwykle do Flores z pyszną kawą i chrupiącą kanapką na ciepło napakowaną wybornymi dodatkami z hamon w roli głównej. Śniadaniowni i to takich na wypasie jest tutaj naprawdę dużo, ale jeśli chcecie poczuć lokalny klimat i posłuchać andaluzyjskiego języka, to warto wstąpić do Alfaqueque. Śniadaniem rozpoczęliśmy część kulinarną tego filmu, bo przecież jak można nie wspomnieć o andaluzyjskiej kuchni. Ulica Baño doprowadzi nas do placu de la Gavidia, gdzie mieszczą się nasze dwie ulubione restauracje. Pierwsza z nich to Dos de Mayo, do której wieczorami zbierają się tłumy i trzeba czekać na wolny stolik. Ale warto poczekać, na przykład na policzki wieprzowe rozpływające się w ustach czy skwierczące krewetki w oleju. Na przeciwległym narożniku jest druga super restauracja, Bodega Palo Santo. Zacznijmy od obsługi, która jest tutaj naprawdę rewelacyjna, a dania skomponowane w trochę nieoczywisty sposób. Zjemy tu ryby, owoce morza, kanapeczki z foie gras,
kozim serem i orzechami, pasztet rybny czy policzki wieprzowe w sosie. Większość dań również podaje się w formie tapas. Naszym odkryciem był andaluzyjski wermut, doskonały jako aperitif. W sekcji deser to najbardziej endemicznym są churrosy. Jest to wypiek z parzonego ciasta w kształcie prętu o przekroju gwiazdy smażonego w głębokim tłuszczu, którego spróbowaliśmy w restauracji Comercio. Zwykle churrosy serwuje się z gęstą, gorącą czekoladą. Tutaj w Comercio można je kupić również w okienku na wynos. Czas zobaczyć bardziej współczesną konstrukcję architektoniczną, jaką są las setas, czyli grzyby. To duża, w przeważającej mierze drewniana konstrukcja, której autorem jest niemiecki architekt Jürgen Mayer i jest wygraną w konkursie sponsorowanym przez miasto. Od 2011 roku stoi na placu La Encarnación i stała się nie lada atrakcją, licznie odwiedzaną przez turystów. Za jedyne 15 euro można pospacerować po wierzchołku grzybów i podziwiać panoramę miasta, a zupełnie za darmo obejrzymy taras widokowy. W podziemiach umieszczono mercato, stanowisko archeologiczne oraz restaurację. Przenosimy się do domu Piłata. Jego nazwa wzięła się stąd, że w XVI wieku przed jego wejściem znajdowała się pierwsza stacja drogi krzyżowej podczas obrzędów Semana Santa. Przenosimy się na dziedziniec wewnętrzny z piękną marmurową fontanną. W narożnikach patio stoją posągi Ateny, a wokół biegną krużganki na 2 kondygnacjach z genueńskimi kolumnami, ozdobione popiersiami 24 postaci. W komnatach możemy podziwiać ręcznie malowane płytki azulejos, misterne rzeźbienia i kunszt sznycerski. Casa de Pilatos posiada 2 ogrody. Pierwszy z nich mały, którego wyróżnia otoczony kwiatami basen z figurą Bachusa. Pałac jest wybitnym przykładem renesansu połączonego z hiszpańsko-mauretańskim stylem mudéjar. Uznawany jest za najpiękniejszą prywatną rezydencję w mieście. Większy ogród jest bardziej nasłoneczniony i reprezentuje typowo włoski renesansowy styl z fontanną, pięknie przyciętymi drzewkami pomarańczy i innymi roślinami. Odwiedzimy jeszcze jeden pałac, może z zewnątrz niepozorny, ale warto tu zajrzeć. Pochodzi on z XVI wieku i swój wygląd oraz bogate zbiory zawdzięcza hrabinie Lebría. Parter zdobią prawdziwe skarby sztuki. Zgromadzono tu kolekcję rzymskich mozaik, a także eksponaty archeologiczne z różnych epok i kultur. Na piętro prowadzi klatka schodowa ozdobiona azulejos. Komnaty na piętrze zawierają przebogate zbiory, jednak jest to własność prywatna i nie można jej filmować ani fotografować, ale na pewno warto tu przyjść i zobaczyć. Sewilla przepełniona jest zabytkami. Te najpopularniejsze bez trudu znajdziemy w przewodnikach, ale jest mnóstwo ciekawych obiektów odkrywanych po prostu przez przypadek, jak ten półkolisty plac otoczony budynkiem z arkadami i ozdobnymi freskami. W niedzielę odbywają się tutaj targi filatelistyczne i numizmatyczne.
albo Mercaderes de Artes, ciekawy budynek, a w środku można kupić dzieła lokalnych artystów, m.in. biżuterię. Przepięknym portalem przejdziemy na dziedziniec zabytkowego Real Casa de la Moneda, dawnej mennicy królewskiej, w której obecnie mieści się hotel. Miłośnicy sztuki na pewno będą zachwyceni wizytą w Muzeum Sztuk Pięknych, utworzonym w 1841 roku w dawnym budynku klasztornym. Zgromadzono tu pokaźną kolekcję malarstwa hiszpańskiego od średniowiecza po najnowsze czasy, a więc trzeba zarezerwować co najmniej 2 godziny na zwiedzanie. Wstęp do muzeum dla mieszkańców Unii Europejskiej jest darmowy. Wracamy nad brzeg Guadalquivir. Tym razem pójdziemy w kierunku południowym, gdzie mieści się wiele nadbrzeżnych barów, restauracji. Miniemy piękny budynek Akademii Tańca, Park Marii Luizy w oddali, a przed nami cel, czyli Aquario de Sevilla. A więc zanurzymy się w podwodny świat rzek, mórz i oceanów naszej planety. W ponad 35 akwariach i na powierzchni 11 000 m2 można podziwiać ponad 400 gatunków wodnych w ich naturalnych siedliskach i ekosystemach. Drodzy widzowie, to już ostatnie chwile nasze w Sewilli, więc czas na lekkie podsumowanie. Czy polecamy to miasto? Jak najbardziej jesteśmy na tak. Jest tutaj naprawdę przepięknie, dużo zabytków do zobaczenia, dużo pięknych miejsc. Jesteśmy zachwyceni Sewillą i naprawdę polecamy to miejsce.
A jeśli i Wam podobało się miasto pokazane naszym okiem, to napiszcie to w komentarzu. Za wszystkie dziękuję i jednocześnie proszę o subskrypcję, podbicia i polubienia. Hasta la próxima. Cześć!